Wróciłam właśnie z International House i na początku się zestresowałam, bo poszłam do nich i powiedziałam, jaka jest sytuacja. Tydzień temu mi powiedziano, żebym przyszła dzisiaj sama i odebrała moją text card i tak dalej i nikt tego nie zrobił, ale potem pani mi pomogła wydrukować numerek, żebym jakby była w kolejce i porozmawiała z ludźmi zajmującymi się podatkami i potem sobie przypomniałam, jak wyglądała ta pani, znaczy jak ona mnie podeszła, przypomniałam sobie, jak wyglądała dokładnie ta pani, która tydzień temu powiedziała, żebym przyszła i odebrała to i mama mnie pamiętała, wydrukowała mi tutaj, ojejku, moją tax card, to wygląda mniej więcej tak, to jest taki świstek, to jest mój dowód osobisty. Mam numer, tutaj właśnie mam numer CPR, kwotę wolną od podatku, ilość podatku, którego zapłacę, więc ciekawostka. Kwota wolna od podatku, co mnie zdziwiło, to jest 6000 koron ponad, a mój procent podatku to jest 37. No ale też jakby potem, dzięki temu, że przez rok nie zarobię więcej niż, nie powiem wam, nie pamiętam, ale to jest gdzieś kilkadziesiąt, 25 000 koron. Większość zostanie mi zwrócona w maju. Update. Czekałam w banku gdzieś 20-30 minut, żeby mnie przyjęli, żeby się z nimi pokłócić, że mi nie otworzą konta w banku, bo nie mam pieczątki. Więc teraz przyjechałam do pracy, wzięłam pieczątkę na swoją umowę i jedę znowu do banku. No i ogólnie opowiadałam Michałowi, że wczoraj było tak słodko w pracy, bo wszyscy ze mną żegnali, wszystkich przytulałam i na środku knajpy się przytulałam z Timmy, wszyscy tam do mnie, że trzymają kciuki za Londyn i w ogóle nawet taki jeden koleś z kuchni, z którym w sumie jakoś za bardzo nie trzymałam, no bo pracował na kuchni siłą rzeczy, taki w ogóle śmieszny ziomeczek z Nepalu i on był zresztą niemiły, mieliśmy swój inside joke, bo on raz mi powiedział, że gdzieś tam coś tam stolik w 30, i ja usłyszałam 30, a mu chodziło o 13. I ja zniosłam to na 30, a chodziło o 13. No i on za mną, nie, że 13, a ja do niego, you have to say 13, a on do mnie takie 13. I teraz jak mnie widział, to zawsze mówił 13. Tak właśnie do mnie. I wczoraj przez przypadek zamiast na 13 położyłam na 15. Już ostatni mój talerz nie kładłam i się właśnie śmieliśmy przed tym 13. A potem ja położyłam źle i on do mnie, że it was 13 or 15. No i on do mnie powiedział, że nigdy nie zobaczył, że się będziesz uśmiechać, że ty się tak fajnie uśmiechałaś i w ogóle zawsze, że byłaś taka... Oni wszyscy do mnie mówili, że jestem cute. W ogóle wczoraj była jakaś drama, bo jedna dziewczyna już, ona chciała odejść od dawna, ale jest tam 2 lata. Wczoraj się pokłóciła z menedżerem i powiedziała, że faktycznie w ogóle, że ona nie przychodzi więcej i siedziała tam i też pili. No i potem oni otworzyli jakieś butelki Prosecco i zaczęli to Prosecco lać, a wiadomo bąbelki. No i ja mówię, Lili, zrób mi espresso martini. No i Lili zrobiła nam espresso martini, to jest mój ulubiony drink, więc byłam super happy. No i potem jeszcze ja sobie już byłam pijana i sobie nalałam jakiegoś aperola i jakichś tam innych, zrobiłam sobie jakieś driny, aperol spritz i w ogóle. No i w sumie siedzieliśmy. Jest coś takiego duńskiego, co fajnie jest przywieźć ludziom z Dagi? Tam. To dla Moniki. No to było bardzo fajnie. Spędziłam ponad miesiąc w Kopenhadze. To było miesiąc i tydzień dokładnie. Głównym celem przyjazdu była praca, ale oczywiście też jakieś znajomości i fajnie spędzony czas, wiadomo. No i się nie zawiodłam. Poznałam bardzo dużo bardzo fajnych ludzi. W pracy miałam bardzo dużo znajomych. Dzięki nim poznawałam nowych znajomych. Dzięki Kasi znajomym poznawałam ich znajomych i ogólnie było fajnie, bo oprócz tego, że pracowałam ciężko fizycznie i nienawidziłam swojej pracy, to Kopenhaga jest bardzo przyjemna i bardzo otwarta i jest dużo miejsc, żeby pójść na imprezę i żeby się z kimś spotkać i jest ładnie i są kanały i przyjechałam tutaj z 1350 koron chyba, bo tak mi wymienili w kantorze, pamiętam, i tyle wydałam. W sensie to było na życie i wszystko poszło, plus może jeszcze jakieś 300 koron, które gdzieś tam miałam na piwki czy coś takiego parę razy i dostałam ostatnio. No więc jakieś 1600 koron wydałam.
No ale to jest na życie tylko i nie kupowałam żadnych ubrań, nic tego sobie nie kupiłam. No ale parę razy coś tam jedliśmy na mieście, coś tam też piliśmy. Ale jeszcze za mieszkanie muszę zapłacić. A tutaj mamy wydatki Oli, ja tylko wytłumaczę, o co chodzi. Pierwszy tydzień wyszło 178 koron plus 100 koron za Rise Accord, za doładowanie karty. Drugi tydzień to wyszło 113 koron. Tutaj widoczna jest rozpiska netto, Lidl czekolada, netto, wino itd. Trzeci tydzień to było szaleństwo, 254 korony plus 100 koron za Rise Accord. I ostatni tydzień... Kurde, ostatni tydzień nie wiem, 160 koron jedzenie, alko, coś tam jeszcze, coś tam, 111, coś tam. Nie, w każdym razie tak to wyszło. No to w sumie taka rzecz, którą chciałabym powiedzieć o tym całym pobycie, bo mam porównanie z dwojgiem wakacji spędzonych w Londynie. No to moim zdaniem jest tutaj dużo ciężej znaleźć pracę niż tam, bo pracy jest po prostu mniej, bo to jest mniejsze miasto. Ale jest też wolniejsze i jest przez to przyjemniejsze do życia, bo nie trzeba koniecznie płacić za transport tak dużo. Transport jest drogi, ale można jeździć wszędzie rowerem, więc to jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o jakieś porady, no to tutaj nie znajdziecie raczej pracy na czarno. Znaczy pewnie gdzieś się da, ale ja się z tym nie spotkałam i większość moich znajomych też nie. Więc liczcie się z tym, że trzeba będzie załatwiać sobie CPR, trzeba będzie załatwiać sobie konto w banku. Nie idźcie do Nordei, bo zapłacicie 250 koron za wysłanie wam karty bankowej. Ale tak, z tym jest trochę problemów, bo to jest dużo papierów. Pamiętajcie o podatkach, pamiętajcie, że nie zarabiacie tyle, ile oni wam mówią, tylko musicie sobie odjąć, jeżeli to jest na tak krótki czas jak ja, to musicie sobie odjąć 37% około, więc wszystko jest opodatkowane, więc nie myślcie, że sobie zarobicie aż tyle, co macie niby na czysto. Tak więc podatki, tak więc to, że trzeba będzie znaleźć CPR i nie wszędzie was zatrudnią z CPR-em, więc to może być problem, jak przyjedziecie na krótki okres. I że pracy nie ma tak dużo, ale da się ją znaleźć. Nie mówię, że nie, bo mi się udało i było parę miejsc, które chciały mnie zatrudnić. Po pierwsze, nie polecam przyjeżdżania tutaj z pustymi rękoma. Mam na myśli to, że rozsyłajcie CV mailem, zanim przyjedziecie, bo możecie na tym przejechać, bo to trochę zajmuje, zanim rozliczycie CV ręcznie, bo może się na tym skończyć, a może się nie... Nie pracować w Mader. Nie no, żartuję. Nie żartuję. Ogólnie byliśmy w 3-osobowym składzie na początku, a teraz żegnamy się z nami Dwójkę, niestety. I dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że przygody i moje gadanie o Kopenhadze i o tym wszystkim was nie znudziły, że ktoś to w ogóle obejrzał. W opisie macie link do Kartach, do jej profilu społecznego YouTube'a. Zapraszam. Ola ma Instagram. Ona ma Instagram, jest tam pewnie Więc Ola Instagram. też. Ola Tam też. macie też jakiś insight z ich życia w sumie tutaj, więc możecie to zobaczyć. Właśnie, na Snapchacie ja bardzo dużo nagrywam ogólnie, jeśli chodzi o moje życie. A teraz się przeprowadzam do Londynu, więc będzie do Subskrybujcie, lajkujcie i szerujcie. O, masakra. Pozdrowienia z Kopenhagi. Tak. I robimy to, co każdy youtuber, czyli... Ale tak w skali od 1 do 10, to jak było? No tak na 8, ale te dwa to odjęłam przez Mader.